Witam Was bardzo serdecznie, Norbert Feniks-Tymczak. Trzymając się tych zasad, każdy z Was powinien prędzej czy później osiągnąć efekty w postaci przyrostu masy mięśniowej. Pewne rzeczy będą uniwersalne, pewne rzeczy trzeba jakby dostosować do siebie. Na pewno często spotkaliście się z twierdzeniem: jedz dużo, będziesz duży, tak? Ma to swoje zastosowanie w praktyce i zgadza się, trzeba jeść. To jest pewne, tak? Musimy jeść, aby budować masę mięśniową pod wpływem bodźców wysyłanych również do mięśni. Musimy stworzyć im pewną sytuację i pewne środowisko, że one będą rzeczywiście do tego wzrostu predysponowane. Czyli jeżeli nie zapewnimy im tych warunków, nie zapewnimy im odpowiedniej ilości składników odżywczych, to nie liczmy na to, że nawet pod wpływem super ciężkiego treningu nasze mięśnie będą prawidłowo reagowały na to, co im serwujemy. A więc jeść dużo, ale teraz ja bym do tego dodał jeść dużo, ale właściwie i mądrze. Czyli było takie kiedyś powiedzenie: jesteś tym, co jesz. Ja się z tym nie zgadzam. Bardziej bym powiedział: jesteś tym, co przyswajasz. Czyli jedząc bardzo dużo często, wielu zawodników, czy nawet ludzi trenujących tylko dla siebie, chcących po prostu zwiększyć masę mięśniową, jedzą, ale tak do końca to jedzenie nie służy im. Wiele z rzeczy, z których przyjmują, nie jest dobrze trawionych, nie czują się po nich dobrze, a mimo to się zmuszają, bo wszyscy mówią: musisz jeść, musisz jeść. Także tak, owszem, musicie jeść, ale musicie tak dobierać produkty i tak skupiać się na tym jedzeniu, analizować, co wam służy, co nie, co dobrze trawicie, co źle trawicie, po czym jak się czujecie, ponieważ to ma wpływ na wiele innych czynników, na wiele innych rzeczy. To, jak się czuję po zjedzeniu posiłku, wpływa później na mój humor, na moje nastawienie, na moją siłę na treningu, na pompę nawet treningową i na wiele innych rzeczy. Na to, jak się budzę, ile mam energii, jak wstaję, jak się kładę spać, jak się wysypiam. Jedzenie ma wpływ na praktycznie wszystko w naszym organizmie, bo to jest coś, co dostarczamy do naszego ciała i oczekujemy efektów. Także źle dobierając produkty, które nam nie służą, a mogą służyć komuś innemu, nie będziemy jakby sprzyjać budowie wcale masy mięśniowej. Także nie zawsze więcej na siłę znaczy lepiej. Ważne, żeby było więcej, ale rzeczywiście składników, które ja wykorzystuję, które ja przyswajam dobrze, które mój układ trawienny toleruje i których mogę wtedy zjeść rzeczywiście dużo. Żeby stworzyć nadwyżkę kaloryczną, wiadomo, trzeba jeść. Nie można tutaj być niejadkiem, bo tylko przy odpowiedniej nadwyżce kalorycznej stworzymy środowisko dla mięśni jakby do wzrostu, dodając im do wykorzystania odpowiednią ilość białek z odpowiednich źródeł, odpowiednią ilość tłuszczy z odpowiednich źródeł i odpowiednią ilość węglowodanów. Oczywiście liczą się też mikro, makroelementy, cała reszta oraz dobre nawodnienie. To też jest bardzo istotne. Wszystko to zamykam jakby w jednym pudełku tak zwanym odżywiania, każdy z tych elementów. Także jedz dużo, ale jedz mądrze. I mądrze wykorzystuj składniki, które dostarczasz do organizmu i mądrze je dobieraj. To jest jedna z najważniejszych zasad. To, co każdy z nas uwielbia robić, prawda? Przyjść na trening, zmęczyć się, spompować, mocno dać sobie w kość. Jedni robią to może mocniej, drudzy lepiej. Trening musi być odpowiednio z dobraną intensywnością do nas i do danego cyklu treningowego, w którym jesteśmy. Pamiętajcie, że nie możecie ćwiczyć non-stop cały rok z tą samą intensywnością, z tą samą ilością jednostek treningowych, z tą samą ilością serii itd., itd. Musi być pewna periodyzacja, musi być pewien plan działania. Jeżeli chcemy mieć dobre efekty, musimy mieć dobry plan działania. To jest oczywiste. Nie możemy przychodzić na trening, a wiele osób tak niestety robi. A co ja będę dzisiaj robił? A może zrobię sobie klatkę z bicepsem, a może plecy. I tak do końca oni nawet w dzień treningu nie wiedzą, co zrobią na treningu. Nie mają żadnego planu stworzonego. Może to wielu osobom nawet się podobać i taki trening na czuja nawet przynosić efekty, ale wymaga to ogromnego doświadczenia związanego z własnym ciałem, z techniką ćwiczeń, doborem ciężaru, przeciążeniem mięśnia i tak dalej. I niewiele osób, przyznam szczerze, ten stopień rozwoju osiąga.
Znam wiele osób, które trenują od lat kilkunastu, nawet więcej i ciągle popełniają wiele podstawowych błędów. Ja sam trenując prawie 20 lat ciągle się uczę. Ciągle coś nowego, ciągle coś udoskonalam. A więc w kwestiach treningu nie ma czegoś takiego, że osiągnąłem już wiedzę absolutną, tak? Oczywiście nie ma tak nigdzie, ale trening też nie jest tutaj jakimś wyjątkiem. Trening ciężki powinien być. Co oznacza ciężki? To nie oznacza tylko dokładania w kółko ciężaru, bo na tej zasadzie po kilku miesiącach czy roku byśmy podnosili tony co najmniej. Więc nasz organizm, nasze stawy, nasze ciało, nasza struktura cała ma pewne ograniczenia. Każdy będzie w inny sposób lepiej czy gorzej predysponowany do podnoszenia dużych ciężarów. I nie starajmy się też za wszelką cenę tego przeskoczyć, przełamać. Dopóki nam progres siłowy idzie, to super. Jeżeli na chwilę gdzieś się zatrzymujemy w miejscu z ciężarami, to też nie panikujmy z tego tytułu. To nie jest oznaka, że naraz stracicie objętość mięśni, stracicie siłę. To nie jest oznaka słabości, to nie jest oznaka, nie wiem, gorszego podejścia do treningu. To jest po prostu kwestia pewnej blokady naturalnej. I po pewnym czasie tę blokadę nasz organizm potrafi przełamać, ale potrzebna jest konsekwencja, plan działania, tak jak powiedziałem, cierpliwość i spełnienie tak naprawdę całej reszty wszystkich czynników ważnych przy kształtowaniu sylwetki, bo wszystko ma na to wpływ. Także trening ciężki z tak zwanym progresywnym przeciążaniem mięśnia, jest podstawowym mechanicznym napięciem mięśniowym, podstawowym też aspektem. Progres ciężaru, owszem, jak najbardziej, ale nie za wszelką cenę i nie zawsze. Nie każda seria musi być do upadku mięśniowego. Ja jestem, że tak powiem, fanem serii kilku, 2, 3 roboczych. Poprzedzające są zawsze jakieś tam serie rozgrzewkowe oczywiście. I na końcu robię jedną serię taką do upadku. Nie w każdym może ćwiczeniu, ale w niektórych na daną partię na pewno. I ta seria do upadku jest jedna i ona jest naprawdę taka, że tak powiem, wykańczająca. Reszta serii jest ciężkich, ale nigdy staram się nie osiągać w nich maksa, bo wtedy każda seria byłaby do upadku. A to też nie o to chodzi. Znowu, tak jak z jedzeniem, nie zawsze więcej musi oznaczać lepiej. To są informacje odnośnie treningu. Niby podstawowe, ale wiele osób o nich często zapomina. Nie pomoże wam dobry trening, nie pomoże wam nawet dobre odżywianie się, jeżeli nie zadbacie o procesy regeneracyjne. Chcecie, aby wasze ciało się rozwijało w ten czy w inny sposób, w innym kierunku, każdy powiedzmy ma inne priorytety, ale nie dajecie mu znowu tego czasu i tych warunków do tego, żeby on się rozwijało. Jeżeli trenujecie codziennie, jeżeli katujecie się do granic możliwości, to musicie odpowiednio dużo czasu dać ciału na regenerację. Każdy z nas jest inny i każdy tej regeneracji potrzebuje w innym stopniu inaczej, ale tak czy siak jest ona potrzebna. Jeżeli nie zadbacie o sen, czyli najważniejszy, najpotężniejszy regenerator naszego ciała, umysłu, to prędzej czy później odbije się to na was. I znam mnóstwo przypadków i kobiet, i mężczyzn, którzy właśnie przez to nie osiągali swoich celów, wręcz przeciwnie, doprowadzali do pewnego rodzaju regresu, czy to siłowego, czy to mięśniowego, po prostu cofali się w rozwoju. Sen jako jeden z głównych czynników, ale też i oczywiście masaże, fizjoterapia, czyli coś, co w dzisiejszym, że tak powiem, życiu sportowca, nawet trenującego rekreacyjnie, ale bardzo regularnie i bardzo ciężko, jest nieodzowne. Ja osobiście korzystam z usługi fizjoterapeuty raz w tygodniu, w okresie przedstartowym na 1,000,000%, a w okresie takim luźniejszym czasami rzadziej, ale raczej staram się raz w tygodniu. Z tego względu, że po prostu wiem, że obciążając ciało pod różnym kątem, codziennymi treningami, plus do tego dochodzą normalne obowiązki, normalne życie, jakiś tam stres zawsze się pojawia, i to wszystko w mięśniach się kumuluje niestety i doprowadza do swoistych przeciążeń, swoistych przykurczów mięśniowych, które niestety będą wpływały na naszą mobilność, funkcjonalność tych mięśni,
zdolność do adaptacji treningowej i ich potencjalny rozwój. Więc podstawowe takie, można powiedzieć, rzeczy, które trzeba zadbać, o które wręcz są takim numerem 1, to jest właśnie sen i odpowiednio zadbane aspekty fizjoterapeutyczne. Można samemu też oczywiście radzić sobie całkiem nieźle poprzez dobre rolowanie, dobry masaż tych punktów, które nas najbardziej gdzieś tam uciskają, bolą, docieranie do tych punktów spustowych. Wiele można zdziałać w domu, wiele można zdziałać w warunkach domowych, czy też na siłowni, ale jednak pomoc profesjonalisty to zawsze pomoc profesjonalisty, więc ja zawsze polecam znaleźć dobrą osobę, dobrego fachowca i raz na jakiś czas na pewno się przejść, żeby taką kontrolę, chociażby nawet jeżeli nas nic nie boli, to po prostu skontrolować sytuację. Także regeneracja, unikanie też nadmiaru stresu, oczywiście w miarę możliwości. Każdy z nas jest podatny w inny sposób, tak? Jedni lepiej sobie radzą ze stresem, drudzy gorzej, ale znam mnóstwo przypadków pracując z ludźmi, pracując z zawodniczkami, kiedy stres potrafił niweczyć wiele planów, wiele osiągnięć. Oczywiście nie mówię tu o stresie takim chwilowym, jednorazowym, który nawet bywa pomocny i nawet bywa wskazany czasami, który potrafi zmobilizować nas do działania, ale mówię o takim stresie chronicznym, który powtarza się codziennie i powoduje po prostu trwałe gdzieś jednak straty, czy to na kwestiach właśnie regeneracji, bo będzie na nią wpływał negatywnie, czy to na kwestiach takich bardziej psychofizycznych, związanych z nastawieniem, związanych z taką mentalnymi aspektami treningu i mentalnymi aspektami rozwoju danej osoby. A wierzcie mi, że to ma bardzo duże znaczenie. I przechodzę do kolejnego podpunktu, 4. Czyli nastawienia psychicznego, które ma również ogromną rolę w całym tym procesie budowania masy mięśniowej, ponieważ wiele osób często ma, że tak powiem, jak to się mówi, słomiany zapał. Myślą, że budować to znaczy po prostu tylko dużo zjeść i fajnie się spompować na siłowni i to wystarczy, wziąć jakieś suple, wziąć jakieś inne rzeczy i to wszystko. A tak naprawdę proces budowy często jest dużo trudniejszy, bardziej mozolny, dla niektórych bardziej nawet męczący niż okres redukcji. To w okresie właśnie budowy masy mięśniowej, budowy ciała, tak naprawdę wykonujemy pracę, którą później w okresie redukcji dopiero pokażemy, odsłonimy. A więc dużo zależy od mobilizacji nas samych w tym okresie budowania. Jak jesteśmy w stanie silnie zmobilizować się do pracy, czy jesteśmy w stanie rzeczywiście mocno się na niej skupić i czy będzie to się przekładało na efekty realne. Bo przyjść, zrobić trening, odhaczyć posiłki, pójść spać, no powiedzmy, że jak to się mówi ogólnie, każdy umie. Ale rzeczywiście realnie zaangażować się w trening, zaangażować się w proces, poświęcić wiele innych rzeczy na to. No oczywiście nie mówię tu może o osobach trenujących rekreacyjnie, ale osobach, które po prostu chcą więcej osiągnąć. Niekoniecznie to muszą być zawody, niekoniecznie to musi być forma na zawody, ale po prostu o osobach, które chcą przejść dalej, tak? Wykonać jakiś, nazwijmy to, krok do przodu w rozwoju swojej sylwetki. Nie mogą oczekiwać, że będą robiły to samo i będą miały lepsze efekty. Muszą dać z siebie więcej. I tu w tym momencie mocno włącza się gdzieś ten aspekt nastawienia, mobilizacji. Nie zawsze jest taka sama motywacja w nas samych. Motywacja jest taką rzeczą bardzo ulotną, wręcz bym powiedział. Raz się pojawia, raz znika. Jeden dzień bardziej jesteśmy zmotywowani, drugi dzień gorzej. Jeżeli mielibyśmy polegać tylko na motywacji, to szczerze mówiąc, to by była taka zmienna, bardzo duża i nasze efekty nie byłyby wymierne, absolutnie. Nie byłyby też adekwatne do tego, co chcemy osiągnąć. A więc zdecydowanie lepiej tą motywację oczywiście wykorzystywać, jak ona jest, ale jednak więcej polegać na samej konsekwencji w dążeniu do celu. Czyli jeżeli mam założony cel, to jednak wsłuchując się w organizm, wsłuchując się w sygnały, które mi wysyła, robię wszystko, co możliwe, żeby ten cel osiągnąć. Co nie znaczy absolutnie, jak komuś każę, nie wiem, po trupach go osiągać.
od razu niech mnie nikt tak nie odbiera, ale jednak dużo ludzi oczekuje bardzo wiele, a daje od siebie bardzo mało. Także nastawienie psychiczne też ma tutaj wielkie znaczenie. Suplementacja. Nie powiedziałbym, że jest to jeden z ważniejszych podpunktów, ale nie zupełnie bez znaczenia. Mianowicie w procesie budowy masy mięśniowej raczej ja osobiście jestem zwolennikiem po prostu stosowania suplementacji profilaktycznej, prozdrowotnej, która będzie gdzieś w tym całym procesie, który też jest w pewnym sensie wyczerpujący dla organizmu, będzie wspierać ten organizm, będzie wspierać nas po prostu w tych procesach budowy i regeneracji i będzie usprawniać funkcjonowanie tego organizmu, różnych narządów i tak dalej. Każdy z nas ma inne też genetyczne obciążenia. Oczywiście chwała tym, co nie mają żadnych, ale jednak wiele osób ma choroby cywilizacyjne, różne problemy, które mogą się pojawić w okresie ciężkich przygotowań albo ciężkich treningów, dużych ilości jedzenia i tak dalej. Często pojawiają się u wielu osób problemy gdzieś trawienne, gastryczne. Warto ten organizm jednak delikatnie jakoś wspomagać na tej płaszczyźnie, żeby uniknąć ewentualnych problemów i żeby zaspokoić te zwiększone potrzeby na witaminy, minerały, różne ekstrakty roślinne, które normalnie byłyby może nawet niepotrzebne, ale tak jak już wcześniej powiedziałem, zabieram dużo z organizmu, muszę mu też dać dużo. Także suplementacja prozdrowotna to jest numer 1. 2, suplementacja prosta, sprawdzona, okołotreningowa, której jestem zwolennikiem, czyli suplementy w stylu kreatyny, beta-alaniny, które fajnie ze sobą współdziałają. Niekoniecznie muszą być brane w trakcie treningu, mogą być brane też i w ciągu dnia. Nie ma to aż tak dużego znaczenia. Ważniejsza jest konsekwencja w stosowaniu tego. Nie na zasadzie jeden dzień wezmę, drugi dzień zapomnę i nic się nie stanie, tylko jednak potrzeba regularności i czasu, żeby tego rodzaju suplementy jak kreatyna czy właśnie beta-alanina rzeczywiście zaczęły działać. Organizm musi się wysycić. Cytrulina podobnie. Czasami dodaję odżywkę węglowodanową typu Carbo lub Vitargo, w zależności co akurat mam ja osobiście pod ręką, bo służą mi obie. Dla niektórych, którzy potrzebują większego doładowania kalorycznego, też warto zastosować na pewno odżywkę jakąś mix, tak zwany gainer, jak to niektórzy kiedyś nazywali. Co prawda one może są mniej popularne już teraz, ale znam osoby, które sobie nadal chwalą, bo nie mają czasu jedzenia aż tylu posiłków, albo nie mają możliwości, a nie chcą pomijać, nie chcą obniżać tego pułapu kalorycznego, a więc wtedy sobie wypijają w ciągu dnia 2 takie koktajle, nawet je wzbogacając co nieco jakimś owocem, czy jakimiś tłuszczami typu orzechami, czy masą migdałową. I daje to fajny, taki wartościowy dosyć kompleks różnych wartości odżywczych o wysokiej kaloryce. Także też nie dla wszystkich, ale jak najbardziej. Dobra odżywka białkowa, dobrej jakości, z dobrych źródeł, zawsze przydatna i jako w celu uzupełnienia po prostu ilości dziennego spożycia białka i jako w razie czego też zastępstwo, gdybyśmy, no nie wiem, zapomnieli posiłku, czego oczywiście nie pochwalam, może, ale też bez paniki, jeżeli się zapomni, zawsze można właśnie wypić taki chociażby koktajl na tak zwane przetrwanie, żeby kompletnie nie dopuszczać do tego, że chodzę głodny przez ileś godzin, nic nie jem. Także tak naprawdę widzicie, nie jestem zwolennikiem jakichś ekstremalnych rozwiązań w kwestii suplementacji, ani też dziwnych produktów bardzo niezwykle złożonych. Bardziej staram się skupiać na podstawach, na produktach prozdrowotnych, suplementach prozdrowotnych i właśnie okołotreningowych, ewentualnie po prostu odżywki białkowej czy odżywki typu gainer. Cardio. Tu wiele osób się może zdziwić, bo w trakcie budowy masy, a po co cardio? Przecież nie chcę spalać tkanki tłuszczowej. Otóż nie w celu spalania samej tkanki tłuszczowej, bo wiadomo, że jesteśmy na nadwyżce i zrobienie, nie wiem, przykładowo co drugi dzień 30 minut cardio nie spowoduje, że naraz zaczniecie się redukować i że będziecie na deficycie. Nie to jest celem. Przede wszystkim celem jest
lepsze zdrowie nasze, lepsze funkcjonowanie układu krwionośnego, sercowo-naczyniowego, dla samego także zdrowia i lepszej wydolności. Pamiętajmy, że zwiększamy masę mięśniową, a więc podskoczy nam ogólna masa ciała. Zawsze siłą rzeczy złapie się troszkę tkanki tłuszczowej, trochę więcej wody zmagazynujemy, a więc ta masa mięśniowa i masa całego ciała będzie szła delikatnie w górę. U niektórych nawet dosyć szybko. I wtedy dobrze jednak, żeby ten organizm wspomóc wydolnościowo również. Bo to tak jakbyśmy w ciągu paru tygodni narzucili sobie na plecy plecak z obciążeniem jakimś, prawda, dodatkowym. Każdy, kto tak naraz to odczuje w pewnym momencie, będzie czuł jakiś dyskomfort. To na pewno jedna rzecz. Druga rzecz to po prostu, jak to często bywa podczas długotrwałej diety wysokokalorycznej, wiele osób traci apetyt, traci zapał do tych posiłków i wtedy są oczywiście różne sposoby, ale jednym z nich jest właśnie dodanie delikatnie jednostek cardio w ciągu tygodnia w celu takiego, bardziej bym powiedział, wywołania naturalnej ochoty na głód, na większą ilość jedzenia. To nie oznacza, że po zrobieniu 30 minut cardio naraz będziecie umierać z głodu i będziecie się rzucać na jedzenie, ale da to taki lekki bodziec dla organizmu, po którym na pewno chętniej zjecie kolejne posiłki. A więc gdzieś ta ogólna aktywność fizyczna będzie zwiększona poprzez to cardio, co da nam miejsce, jak ja to mówię, na te dodatkowe kalorie. Więc jest to, takie są dwa proste i ważne czynniki, dla których warto wykonywać cardio. Nie mówię, że u każdej osoby w tym samej ilości i w tym samym czasie. Czasami wdrażam osobiście cardio po kilku ładnych tygodniach dopiero, a u niektórych czasami od początku. Więc chcę, żeby ta osoba miała dostęp do tego dodatkowego wysiłku. Pytanie jeszcze jest kwestia, jak dużo aktywności fizycznej ta osoba ma poza siłownią. Niektórzy pracują przy biurku pół dnia i ta aktywność jest niska. Dla nich cardio będzie wręcz zbawienne dla lepszego samopoczucia i zdrowia. Ale jak ktoś ciężko pracuje fizycznie, gdzieś, nie wiem, przykładowo na magazynie, cały dzień na nogach, nosi, przenosi i tak dalej i robi po kilkanaście tysięcy czy kilkadziesiąt kroków tysięcy, no to w tym momencie cardio może okazać się po prostu zbędne, niepotrzebne i nad wyraz. To są moje takie porady, które uważam, że warto ogólnie wdrożyć w życie i zaobserwować, czy mogę właśnie w tych kwestiach też coś zmienić, czy mogę coś udoskonalić. A z doświadczenia wiem, że zawsze można coś udoskonalić i zawsze można coś poprawić. A właśnie w tego typu prostych sprawach. Ludzie często doszukują się gdzieś tego klucza do sukcesu w jakichś niesamowitych detalach czy trikach i tak dalej, a często po prostu są zaniedbane podstawy. A więc zwróćcie uwagę na podstawy i zacznijcie efektywnie budować waszą masę mięśniową, waszą sylwetkę, kształtować tak, żeby to miało wszystko ręce i nogi. Także dziękuję wam za kolejny materiał, za uwagę. Piszcie komentarze, subskrybujcie kanał, zapraszam do tego, zachęcam i do zobaczenia w kolejnym materiale.